sobie przebiega. A to się niepotrzebnie. Misiaczka wystraszyła. Jest w tle, widzicie go? Witajcie na kanale Plecak i Droga w 29. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Ponferrady, przejdziemy przez Compostile oraz Columbrianos, zrobimy pauzę w Fuentes Nuevas, przejdziemy przez Campo Naraya, przed Cacabelos zrobimy kolejną pauzę, miniemy Pierros i na koniec dojdziemy do Villafranca del Bierzo. Zostawimy za sobą potężne mury Ponferrady, by zanurzyć się w winnicach regionu Bierzo. Maszerując trochę powspominam dawne dzieje i podzielę się nimi z Wami. Dzisiejsza droga będzie relatywnie równa i mimo pochmurnego dnia piękne widoki nas nie zawiodą. Zapraszam na film. Dzień dobry kochani. Mamy 6 czerwca, 6. Jesteśmy w miejscowości Ponferrada, tu spałyśmy. Wyszłyśmy o 6:50. Jest około 11 stopni, może już wzrosło do 12, ale jak patrzyłam było 11. Jak dla nas jest ciepło. Bardzo fajne miejsce dostałyśmy, łóżeczka na parterze, tak jak sobie zawsze marzymy. I maszerujemy przez Ponferradę. Bardzo górzyste tereny, dookoła tak w zasięgu ręki góry. Widoki są przepiękne, już to minęłam, to mamy za plecami. Nasza alberga jakby była otulona tymi górami, bo to ona jest na samej granicy miasta. Tam niewiele tego jeszcze jest. Kilka domków, ale naprawdę jesteśmy na peryferiach, więc teraz powinniśmy maszerować przez miasto. Patrzcie jakie arkady, ale to nie Kraków. Patrzcie na to. Bo Camino jest to. Aha, tak. Do wczorajszych ciekawostek dodam, że Zamek Templariuszy to jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdź średniowiecznych w całej Europie. Jej powierzchnia to ponad 8000 m². Po prawej mały kościół San Andrés. Tak naprawdę myśmy w ogóle nie zwiedziły wczoraj miasteczka. Ograniczyłyśmy się tylko do... Zakupy zrobiłyśmy na stacji paliw, przy której był sklep czynny w niedzielę. Tam wszyscy pielgrzymi walili, bo nie było gdzie jeść. Musieliśmy sobie sami przygotować i nie ma sprawy. Więc zrobiłyśmy oględne zakupy. Wszystko, co jest nam niezbędne. Gdzie oni tu skręcili? Ale to jest Castella. Piękna, prawda? Tutaj kolejny kościół przed nami. Bardzo zabytkowe miasteczko. Miasto, nie miasteczko, to jest duże miasto. Będziemy iść dość długo. Barbacana, a to jest Barbacan. I knajpa się nazywa Barbacana. Przed nami bazylika Nuestra Señora de la Encina. Tak, ta pielgrzyma jest zawsze szlak pod górę. Ale nie, myśmy wczoraj dały radę. Fajna droga była na koniec, po tych wszystkich kamorach. Zauważyliście, że to był krótki odcinek, tylko 16 km, ale jakich kilometrów? Nie wolno sobie wyobrażać, że wszędzie jest tak samo. To były wyjątkowe 16 km. Nagrywałam, więc wiecie, szukam znaków i nie widzę, ale logicznie myśląc, musi być tędy. Wstaje dzień, wstaje słoneczko. Nowy dzień, 6. Teraz nie wiem, czy tu. A może to nie ma znaczenia, może chodzi właśnie przy tym Barbacanie iść cały czas. Nie wiem. Tak logicznie myśląc, to tak nas prowadzą na pewno. Muszę przyznać, że jest bardzo mało znaków. Jest ciężko odgadnąć drogę
Bardziej myślimy logicznie niż odczytujemy znaki. Nie ma strzałek klarownych. O. Czy teraz w dół? No to by było świństwo. To dookoła tego Barbakanu, czyśmy źle poszły? Poranek po wyjściu z Ponferrady wystawił naszą cierpliwość na próbę. Zarówno w Compostili, jak i w Columbrianos przywitały nas zamknięte drzwi lokali, więc marzenia o porannej kawie musiały ustąpić miejsca rytmowi marszu. Idziemy przez jakieś wioski niegościnne, ani jednego baru, gdzie można usiąść, coś się gorącego napić. Już dawno wyszliśmy z tego dużego miasta, a tu wioski i ta droga jest tak przejezdna non-stop, bez przerwy. Niepojęte, jeżdżą i jeżdżą, więc jak w mieście. No ale to kolejne oblicze Camino. Tym razem idziemy asfaltem przez wioski, równa droga. Dzisiaj ma być równa droga. Ma być sucho. Już jest 8:40. Nic nie rozumiem. Co to za droga ważna, że tak jeżdżą tędy non stop. Obie strony. Jak uśtykam już 7. dzień, jak widać. Nic z tym poradzić nie mogę. Masuję, kremy nakładam, plastry nakładam. Zablokowały jakieś mięśnie. Byłem Camino. Dzisiaj lewa noga jest relatywnie sprawna. Prawa mi tym razem nawala i tak na przemian, zawsze któraś. Tak, wczoraj była wycieńczona bardziej prawa, ale obie bardzo bolały wczoraj. No, wczoraj to było. To był nie mój dzień. Nie dla mnie takie alpejskie wyczyny. Ale dałam radę, jestem z siebie dumna. Nie schodziłam na asfalt, cały czas się trzymałam kaminowego szlaku. Nadal tak trzymaj, Basia. Trzymaj się. Coraz bliżej. Może już dzisiaj ogarniemy, że będzie pierwsza z przodu 1. Gdyby mi się szło normalnie, wygodnie jak wszystkim, miałabym więcej radości z tego Camino teraz. A ja od 7 dni idę w ciągłym bólu. Już nie jest takie Camino jak przez te pierwsze 20 dni. Dużo nagrywałam, fotografowałam, mam 2200 zdjęć. Jakoś tak wczoraj sprawdzałam. Patrzcie, ile tutaj czereśni, ale wszystkie już poobrywane. I to nie jest przez pielgrzymów poobrywane. Ładnie, ładnie. Zobaczcie, jakie owocki. Dochodzimy do jakiejś wioski. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś bar otwarty. Mam taką nadzieję, bo już nie tylko te picie, ale to, żeby usiąść na chwilę. Jeszcze mnie trochę przeziębienie trzyma. W nocy obudził mnie atak astmy razem z przeziębieniem. Znam to, wiem jak to jest. To nic nowego, ale nie jest to fajne, kiedy to się dzieje w alberdze pełnej ludzi. Zaczynasz kaszleć, prawie zwymiotowywać. Przepraszam, ale tak jest. Człowiek się dusi na wszystkie strony, nie wie gdzie wybiegłam z pokoju, przebiegłam przez korytarz koło innych pokoi, kaszląc, nie wiem czy nie pobudziłam wszystkich i w ciemnej kuchni usiadłam. Długo próbowałam się uspokoić i dojść do siebie. O, tak mną zarzuca. O, jakie oszczyżone baranki, już bez wełny. Już bez wełny. Nie widzę, czy wy widzicie, bo mam odwróconą kamerę. Dotarłyśmy do osady Fuentes Nuevas. Tutaj w barze La Ermita zrobimy małą pauzę i odpoczniemy.
Za herbatę i muffinek zapłaciłam 3 euro. Chciałby wam człowiek coś przyzwoitego powiedzieć, miłego, ale jak bolą stopy, dźwigają te stopy, kawał cielska i plecaka, trudno jest patrzeć na świat przez różowe okulary. I tak idziemy już dłuższe kilometry. Przed chwilą zrobiłyśmy postój na coś gorącego. Idziemy cały czas małymi wioseczkami. To są kilka domów przy drodze, ale ciągnie się to i ciągnie, ciągnie. Ale to nie to. Non-stop jeżdżą auta. Aż dziwne, że w tej chwili się tak cicho zrobiło. Z obydwu stron jakby to była normalnie główna droga, no marszałkowska w Warszawie. Może teraz się trochę uspokoi. Ale większość czasu obłęd. Ciągle musimy gdzieś w rowy schodzić. Nawet nie ma dokąd zejść, bo tam były takie kanały porobione, takie betonowe melioracje. I tam płynęły dość rzeźko strumyczki. Nie było dokąd zejść. I jedzie i z prawej, i z lewej. Ledwo się wymijają, bo tu nie jest wcale tak szeroko. Zobaczcie, jak tu jest. No niby szeroko. Teraz jest szeroko. Pardon, ale było inaczej. O, jaki ładny balkonik. Widzicie? Tak sobie maszeruje. A teraz zostawię już ekranik. Nie na mnie, tylko na szlak. Przy moich oczach, żebyście to widzieli, co ja widzę. Róże jak zwykle, ale już powoli, muszę powiedzieć, wszystko przekwita. Przynajmniej jeśli chodzi o róże, to coraz częściej widać już takie zbrązowienia. Już ich okres mija. Wszystko tu jest pyszne. Naprawdę bardzo dobry. Zobaczcie, jaki fajny domek. Takie coś lubię. O, taki bym chciała mieć. Ładny cień z ładną oranżerią. To jest jakaś kafe restaurante. Oj, taki kościółek z bocianami. Nie, to nie kościół. To jest kościół? Kościół. Ale zobaczcie, z takim płotkiem na górze. I na wszystkich tych wieżyczkach w Hiszpanii są gniazda bocianie. Najczęściej więcej niż jeden. Ela już wyrwała do przodu ostro, daleko jest. Tu już jest to inne małżeństwo. Taki obiekt. No i tak prawie każda wioska takie coś ma. Taka ściana z dzwonami. Na tej ścianie bocianie gniazda. I na dole tak nisko osadzony kapliczkowaty kościółek. Nie wiem, jak to nazwać. My Polacy przyzwyczajeni do kościołów. No okej, takie wioski nie potrzebują aż nie wiem jakich budowli. Nie wiem, ile jeszcze mam karty. Ponad 30 minut. To ją dogram. Gdzieś później wymienię na następną. Bo mam ci ja tego dobra. Mam więcej kart niż potrzebowałam. Powiem inaczej, że przygotowałam się jedną kartę na tydzień plus jedną ekstra na zapas. Ja dopiero 3 karty zużyłam, bo od czasu mojego poranienia mniej filmuję, nie mam sił. Takie niefajne, nieładne Camino teraz. Mnie się dzisiaj nie podoba, definitywnie, chociaż różny teren, super. Po tym wczorajszym koszmarze, ale wiecie co, najgorsze jest to, że przed nami ponoć jeszcze większy koszmar. No straszą przynajmniej. Ela zapewnia, że nieprawda, że nie będzie tak źle. Dla mnie wczoraj to nie było łatwe. Patrzyłam na te zejścia w dół po tych kamorach. Miałam cały czas nogi jak z gumy. Ale uwierzcie mi, jesteście na siłach iść. Ja jestem wyjątkiem. Naprawdę jestem wyjątkiem. Oderwanym od wszelkiej reguły. Słuchajcie, tu takie starsze panie chodzą. Przed chwilą tam gdzieśmy piły gorące napoje. Siedziała starsza pani. Też sobie zamówiła coś do picia. Naprawdę, no trudno mi jest oszacować jej wiek. Ale Ola, ale swoje lata miała.
Da każdy radę. Ja jestem naprawdę wyjątkiem. Jeżeli się wybieracie na Camino, polecam chodzenie po schodach, bo to jest bardzo dobre ćwiczenie. Chodzenie po schodach, jak najwięcej. Nie wiem, może gdzieś tam w okolicy macie takie miejsce, gdzie Rocky biegnie schodów 100 na górę, ręce do góry i gra muzyka i zwyciężył bokser wszechczasów Rocky Balboa. No to takie schody by się przydały i wtedy chodzić, to dacie radę. Ja teraz widziałam grupa bardzo młodych ludzi, dziewczyny, bardzo ładne zresztą, ale młodziutkie. Chciałam powiedzieć, dwie były naprawdę nieźle poranione, czyli przeliczyły się na tych kamorach wczoraj. Coś się musiało wydarzyć. To było widać świeże wszystko. Jest w tej chwili na trasie bardzo dużo ludzi, którzy idą od Leon. My już jakby jesteśmy jednak zahartowane i spokorniałyśmy. Nie ma co pędzić. Dzień jest długi. Robić częste pauzy. Ja mimo, że to już 7. dzień poranionych stóp, ja idę nadal. Dlaczego? Bo robię pauzy. Bo masuję te stopy, bo kremuję je. Dbam o nie. Są przecież najważniejsze moją podwaliną. One mnie niosą. Ale zobaczcie, góry dookoła, jak okiem sięgnąć. Nie wiem, czy to widać. Po horyzontu kres. Wszędzie góry. Z takimi wiatrakami. Tu nie widać nic, ale tam też są góry, bo ja widzę. I tutaj też. I za drzewami nie widać, ale też są. No to jesteśmy w pięknym kanionie. I wcale się nie dziwię, że przed nami jutro będzie padaczka. Bo to, co chyba przede mną, to będzie do pokonania. Oj, oj, oj. Czemu oni tak dobijają tego pielgrzyma? Uważam, że przejście 800 km autostradą, nie autostradą, tylko w ogóle drogą polną, prostą drogą, jest wielkim wyzwaniem dla większości ludzi. A oni nas prowadzą jeszcze po takich szlakach. Ale to tak już jest od 1000 lat. To jest oryginalna, Frances jest oryginalną drogą pielgrzyma. Prawdopodobnie tą drogą szedł też święty Franciszek. Tylko od jakiegoś momentu. Pięknie, co? Patrzcie, co auto zrobiło z drzewami. Auta. Tak jeżdżą, że obrywają wszystkie gałęzie po kolei. Bo to nie jest oberwane piłami, tylko normalnie żywcem połamane. To jest niesamowite. To nie wiem, jakie to, co to ma być. Czy to zrobiły autobusy, auta, co to zrobiło? Traktory? Czy jednak ktoś biegał po tych drzewach i łamał gałązki? Jakieś goryle. Goryla To sprawka goryla. Goryla. King Kong. Ja. Tak, niewiarygodne. Przejeżdża taki samochód i wszystko ścina. Tak, ale to nie jest przycięte. Spójrz, to jest naprawdę połamane. Tak, tak. To tak jakby resztki gałęzi po prawej stronie były zawsze przycięte. Tak, dokładnie. Doszłyśmy do miejscowości Campo Naraya. Znajduje się w regionie El Bierzo i liczy 4060 mieszkańców. Miejscowość słynie z dużej kooperatywy winiarskiej. Patrzcie, jakie winnice. Produkcja win tutaj. A jakie? Gub, Vinas, Bierzo, Campo Naraya. Campo Naraya. Tak, to jest miejscowość Campo Naraya. Cooperativa Vinas del Bierzo. Tak. Hola! No, tu można wejść i skrzynkami wino kupować. I kartonami też. Zobaczcie, jaka ładna aleja drzewek.
Pięknie. A tu takie zagajniczki. A, tędy przejdę. No jak zwykle kamyczki. Ola! Przed chwilą pobrałam pieniądze z bankomatu. To jest 3. raz na Camino. Nie zezwala mi na operację 500 euro. Chciałam. Bo obojętnie ile bierzesz, płacisz 2,90 jednak opłatę bankową. Ta karta była do tej pory bez opłat bankowych. Musieli to wprowadzić niedawno. Ale to jest znikomy procencik. Da się żyć. Ale chciałam wziąć właśnie 500 euro, bo jest ta sama opłata. Ale bank zaraz wyrzuca informację, że nie da rady tej operacji przeprowadzić. I wyrzuca kartę. Wsadzam ją z powrotem, próbuję nabić 490 euro, żeby mieć coś z tego, nie? Ale tej operacji też nie można uruchomić, bo blokuje. Jest niemożliwe. Próbowałam. No i jak naciskasz 300 euro, nie ma sprawy. Od razu wszystko gra. Szybciutko sprawa załatwiona. Nic nie szkodzi. Więc na Camino tu będąc 3. raz pobrałam 300 euro. Ale trudno jest mi powiedzieć, bo miałam ze sobą dużą gotówkę, zanim zaczęłam brać z automatów. Liczymy plus minus 30 euro dziennie na wydatek. Czasem, bardzo rzadko zdarza się, że przekraczamy tą kwotę. Wtedy jak jakieś zakupy robimy, typu bluzeczkę za dużą kupuję, Basia. Kupiłam niepotrzebnie, ale noszę ją, jest luźna, fajna. I to jest wiskoza, oddycha razem ze mną, jest ok. Nie ma sprawy. Tak więc teraz jest razem łącznie 900 euro. I ja nie wiem, chyba 400 miałam ze sobą. Chyba tak, bo ja 500 pobrałam, 100. Około 400 mogłam mieć ze sobą. No to 1300 euro. Ale jeszcze tych 300 nie wydałam, dopiero je będę wydawać. Z tych ostatnich pobieranych jeszcze miałam 50 euro w portfelu. Dlaczego mówię? Bo często padają pytania, jak drogo jest na Camino. Powiem tak, jeśli mam na coś ochotę, kupuję, nie patrzę na ceny, oszczędzałam bardzo, żyłam spartańsko, prawie że żartuję. Ale przygotowywałam się tak długo do tego Camino przez pandemię, przesuwało się z roku na rok, więc rosła moja oszczędność, moje zaskórniaki chowane na Camino i dlatego w tej chwili nie martwię się żadnymi wydatkami, w ogóle o tym nie myślę kompletnie. Albergi kosztują różnie, bo są za 5 euro, za 7, za 12, za 15. Raz nam zaproponowano albergę łóżka za 42 euro, ukłoniłyśmy się nisko, do widzenia. No, autostradę mam za sobą, ale zobaczcie, jak tu pięknie. Znowu jesteśmy w jakimś okręgu winiarni. Zobaczcie, jak tu pięknie. Gdyby świeciło słoneczko, miało być, nie ma go. Miał też padać deszcz, nagle się okazało. Chyba chodzimy między kroplami, bo ja go nie czuję. Już te pogody, co tu pokazuje nam nasz sprzęt, nie bardzo się pokrywają. Ale jest nadal pięknie, bo ja to widzę w innym, ostrzejszym obrazie niż kamera. Uwierzcie mi, dochodzą do tego słuchowe efekty i zapachowe efekty. Pachnie naprawdę naturą. Już powoli oddalamy się od gwaru tych samochodów i bardzo dobrze. Idziemy w stronę gór. Niedobrze. Ja wiem, że jestem taka ciamajda, co tylko narzeka, ale to jest takie właśnie moje Camino. Staram się jak mogę myśleć pozytywnie. O, jakby tak przestały nóżki boleć, jakbym zaczęła znowu tańczyć, śpiewać. Jak ja tęsknię za tym Caminem, który miałam pierwsze 20 dni.
było o wiele trudniej, bo było więcej tych górek, więcej kamorów. I dobrze było, i to w butach tamtych. Teraz jestem w sandałkach. Ekstra ubrałam, żeby troszkę nogom dać odpocząć. Wczoraj był bardzo trudny dzień, powtarzam się, wiem, ale był bardzo trudny dzień. Jeszcze nadal nie mogę uwierzyć, że podołałam, dałam radę. Jestem dumna z siebie. Pamiętam, jak w 2009 roku we wrześniu pojechałam z chórem Hosanna, zaprosili mnie, razem jechał Kropi, jednak pada, do Zakopanego i tam byliśmy jeszcze w Wadowicach, tam gdzie papież się urodził, Jan Paweł II, Karol Wojtyła. I pamiętam, padło hasło, kto chce iść na Giewont. Giewont, o, trzeba odwiedzić, nie? No ja wiem, że to w górach, ale ja tak, ani nie byłam, no może i ubrana, miałam traperówy na nogach. Polarek był przepięty, ale ja nigdy się nie przygotowywałam po chodzeniu po górach, nie tak jak teraz przed Camino, że te 2,5 roku treningi intensywne. Mimo wszystko cośkolwiek robiłam, na każdej pauzie w pracy kijek trekkingowy. Nie uwierzycie, naprawdę. Wszyscy widzieli, klienci i moje koleżanki z pracy, ja każdą pauzę, chyba że lał deszcz, no to nie dajmy się zwariować, nie mogłam się przecież przeziębić, bo nie stać mnie jeszcze było na urlop chorobowy. Ale tak to ja cały czas, bo godzinę mam pauzę zawsze w pracy, to tą godzinę pauzy, z tej godziny 50 minut maszerowałam, bo musiałam się przygotować, przebrać troszkę. Nie szłam w tych ubraniach, w których pracowałam, bo zawsze wracałam po tym szybkim marszu. Patrzcie, jakie tu piękne winiarnie. Wracałam przepocona bardzo, więc przecież nie stanę za ladę do klientów śmierdząca. Więc wracałam, to jeszcze potrzebowałam parę minut, żeby się ochlapać troszkę, odświeżyć i uśmiechnięta stanąć za ladą. Koleżanki na pauzie siedzą, odpoczywają, bo cały dzień to jest stanie. Jesteśmy zawsze na nogach, nam nie wolno usiąść i coś sobie ciumają, jedzą, dobroci, a ja trzeci gaz. I to od dłuższego czasu, naprawdę. Plus moje wyprawy, dni wolne. Jak miałam dzień wolny, albo niedziela, albo no zależy, nie? To tak samo. Wszystko z plecakiem na plecach, 8-kilowym, żeby się przygotować, zahartować. Dlatego jest mi lekko teraz nosić. 8 kilo jest moją wagą. Moje plecy są do tego przygotowane, przyzwyczajone. A wtedy jak szliśmy w 2009 na ten Giewont, naturalnie się zgłosiłam, zafascynowana, no pierwsze góreczki, też takie piękne widoki, no wszystko pięknie, ładnie, uśmiech na twarzy, śpiew na ustach, wszystko gra. Popatrzcie, jak tu cudnie. Troszkę zarośnięte miejscami, albo to takie zagony są czegoś innego. Nie, troszkę są zarośnięte, to są chwasty, to nie są zagony jakichś innych upraw. I co? Niestety no te podejścia się robiły coraz trudniejsze. Niektórzy siadali i już płakali, masowali nogi. Naturalnie nie cały chór poszedł, tylko część. Większość sobie zdawała sprawę, co to tam czeka na górze. Ja niby też sobie zdawałam sprawę. Jedynego, czego nie zdawałam sobie sprawy, ten ostatni pułap, ten ostatni odcineczek, bardzo krótki, nie wiem ile tam jest metrów, 100 metrów, ale to jest ten właśnie najbardziej pod górkę, że się łańcuchów trzeba trzymać, to tego nie wiedziałam. I już jak wylazłam na ten, powiedzmy, nazwijmy to umownie taras, ten ostatni kawalątek dobił mnie. I jak stanęłam przy tym krzyżu na bazie betonowej i popatrzyłam w dół, zrobiło mi się niedobrze. Jak popatrzyłam, jak moja młodzież siada na tych głazach prawie na samym końcu tego malusieńkiego tarasiczku, tam już z tyłu nic, i sobie robią zdjęcia i wiecie, w ogóle zero uwagi, no to już w ogóle, już całkiem od razu się odezwałam. Dzieciaki, bo to nasze były, takie kochane moje z rodziny. Pozdrawiam bardzo gorąco, oni dokładnie wiedzą, o kim mówię. Janka dogoniłyśmy, jest tylko dzień przed nami, był 3, ale niestety tak pechowo było, że miał powikłania różne, urazy, musiał zmniejszyć tempo, już nie biega 40 km dziennie, już od dawna nie biega, ale może będziemy miały jednak to szczęście i się jeszcze raz spotkamy, fajnie by było. Zobaczcie, jaki dziwny las.
chmurach wysoko zieleń, a tu jakieś filary. Pięknie, prawda? Stamtąd przyszłam. I ptaki, ptaki, ptaki. I mijamy dzisiaj bez przerwy znowu winnice. Jest ich tu ogrom. Wszędzie winogrona. Czyli znowu wleźliśmy w region, gdzie produkcja masowa win. Ale tu jest pięknie i zobaczcie, mimo zachmurzenia, popatrzcie jaka zieleń piękna. Wczoraj wieczorem byłyśmy na mszy świętej. Przy naszej alberdze była kapliczka i o godzinie 20 naturalnie wczoraj był dzień zesłania Ducha Świętego. No i temu była poświęcona msza święta. Ale dodatkowo było dodane, że specjalne błogosławieństwo dla pielgrzymów. Myślałyśmy znowu, że nikt nie przyjdzie, tylko będą okoliczni mieszkańcy. Ale trochę tych osób przyszło. Było nas ładna grupka, muszę pochwalić. Ponad 20 na pewno osób. Ale wiecie, co zrobił ksiądz? Nim się zaczęła msza święta, znaczy już jak pobłogosławił, już się zaczęła msza, nie pobłogosławił, tylko rozpoczęła się msza święta, do każdego z nas podchodził i pytał, z jakiego kraju. I sobie zapamiętywał. I później w czasie mszy świętej, kazanie naturalnie nie rozumiałam, bo było po hiszpańsku, cała msza była, ale wyczuwało się momenty, gdzie jest święty, święty. I jak doszedł do Ojcze Nasz, to nie było jak na normalnej mszy świętej, tylko coś powiedział po hiszpańsku, zszedł z ołtarza i podszedł do parki i powiedział: poprosimy Ojcze Nasz po brazylijsku. I odmawiali w portugalskim, brazylijskim, bo tam mówią w portugalskim języku, Ojcze Nasz. Potem podszedł tu z przodu, nie do końca wiem, z jakiego kraju były dwie dziewczyny, Estonii. Nie wiem, nie będę zgadywać, bo nie dosłyszałam. I one też odmawiały w swoim języku. Podszedł do chłopaka i on odmawiał po węgiersku Ojcze Nasz, a później mówi: a teraz poproszę naszą Polonię. Nas było 4 osoby, bo wczoraj do nas dokoptowało jeszcze 2, parka, Agnieszka i Tomek. Pozdrawiam Was gorąco. I myśmy odmawiali po polsku. Ludzie, nie wiem czemu, rozpłakałam się. Jakaś beksa Basia. Rozpłakała się po prostu. Później jeszcze było po francusku. Za nami stała grupa 5-osobowa Francuzów. Pięknie odmówili po francusku. I jeszcze inne języki, których nie pamiętam. I na koniec już mszy, jak ma dać błogosławieństwo ksiądz, prawda? To tak nie zrobił. Wezwał wszystkich pielgrzymów naprzód przed ołtarz. Stanęliśmy w kręgu. I po kolei wszystkich pytał, skąd wyruszyli. Gdzie się ich camino rozpoczęło. Hola. Buenos días. O, no problem. No problema. Zobaczcie, jaki piesio. No problema. Gracias. Sobie przebiega. A to się niepotrzebnie. Misiaczka wystraszyła. Jest w tle, jest w tle. Widzicie go? Taki jakiś wesołek. Moja siostra miała wilczura. Ale na koniec każdy wymawiał, skąd. Dużo właśnie było z Leon. Niewielu było z Saint-Jean-Pied-de-Port, tam gdzie ja i Ela. Ale był na przykład gościu gdzieś z Francji wyruszył, bo mówił jakiś Toulouse. No to aż się ksiądz zdziwił. I jeszcze jedna osoba też z bardzo daleka powiedziała. Ja nie zrozumiałam miejscowości, ale też aż go ksiądz wyściskał. Czyli już bardzo długo idzie i dlatego wyglądał taki jak przewleczony przez wyżymaczkę. No to takie chyba nagrałam już za długo. Na razie przerwę 5 minut. Dobra, nagadałam się. Kłapiąc tym telefonem nie da się utrzymać. Tak ręki nie dam rady trzymać. Dlatego mam do kamery selfistyka. O, jak ramię boli, dajcie spokój.
Jak można tak nosić kamerę długo? Przed Kakabelos na ławce zrobiłyśmy kolejną pauzę na posiłek i odpoczynek. Tutaj jadłyśmy przed chwileczką. Tu jest woda pitna. Nabierałam stąd wodę. Productos El Bierzo, ale co oni produkują? Jakaś fabryka, manufaktura, nie mam pojęcia, zgaduję tylko. To muszę wygooglować dla Was potem. A może ja to źle rozumiem? To jest jakaś mapa. Piszę po jakiemuś. Conecio Regulador de la Denominación de Origen Vino del... winiarnia. To oficjalna instytucja nadzorująca produkcję wina w regionie El Bierzo. Mówiąc prościej, to strażnicy jakości i autentyczności tutejszych win. Popatrzcie, ile tego jest. Chyba różne sieci. I Baldawa, Bares. Żadnych nie widzę znajomych miejscowości. O, jakie chodniki wysokie. Patrzcie, jak w dół. Jutro te góry pokonujemy. Już się cieszę, Ela do mnie mówi, wybierz sobie ścieżkę, którą chcesz. Ja mówię, tej, której nie widać, bo to będzie ta najniżej. Nie chcę iść przez góry. Kakabelos to urokliwe miasteczko położone w sercu regionu El Bierzo, prowincja León. To idealne połączenie tradycji rolniczej z elegancją historycznego miasteczka. Często mówi się, że to miejsce, gdzie odpoczywa dusza pielgrzyma. Miejscowość jest uznawana za jedno z najważniejszych centrów winiarskich w regionie. To tutaj znajduje się siedziba Rady Regulacyjnej do Bierzo. Symbol muszelki. Zobaczcie, jak tu pięknie. Balkoniki do góry. Hola. Gracias. Hostal, restaurant. Patrzcie, jakie okucia. Rzeka Ciua albo Kua, ale pisze C-I-A. C-I-A. Nie, Ciua. Jeszcze tutaj podejdę, bo tu z końmi są. 3 koniki. Widzicie je? Ja je widzę. A zrobili taki koral. No, Hiszpanie, no to konie, nie? Nie tylko byki, ale i konie. Nadal jesteśmy w miejscowości Cacabelos. Czytam, jak pisze, nie wiem, Kakabelos, nie wiem, jak oni to czytają. A zmierzamy do miejscowości Pieros. Kakabelos, Pieros, no takie nazwy.
To chyba był młyn. 2 komory, jedną wali woda, może jak był wyższy poziom puszczali tu, albo jak jakieś turbiny potrzebne były. No, rzeka koło rzeki, bo właśnie minęłam most i tam była rzeka, a tu jest taki chyba ekstra zrobili odpływ. Widocznie tu był młynarz. O, już ustaliłam. Nie ma nikt nic do gadania. A to jest albergę. Patrzcie, kościół jest albergą. No coś takiego. Czekajcie, bo nie widzę znaku żywego. Którędy teraz? Ale patrzcie na to, to chciałam pokazać. Szkoda, że zachmurzenie i nie ma słoneczka. Były widoki, ojej, jej, jej. Barbara. What's your name? Marco. My name is Marco, Yes. the Filipinas. Filipinas. Sí. Yes. Happy? Yes, very happy. Very happy. 3 more kilometers left. Yes. Yes. I like Camino. Aha, yes. Beautiful, look. Yeah, beautiful. Yes. Eco natur. Dotarłyśmy do celu. Villa Franca del Bierzo, nazywana Małym Santiago. Dlaczego jest wyjątkowa? Znajduje się tu kościół Iglesia de Santiago z drzwiami zwanymi Puerta del Perdón, drzwiami przebaczenia. W średniowieczu pielgrzymi, którzy byli zbyt chorzy lub wycieńczeni, by dojść do Santiago de Compostela, mogli uzyskać tu taki sam odpust jak u grobu świętego Jakuba. Miasto jest pełne pałaców, wąskich uliczek i zabytkowych klasztorów. To idealne miejsce na zasłużony odpoczynek po 25 kilometrach. Tam byśmy szły koło albergi, no ale to tam nie musimy. Już? Tędy pójdziemy. Ale ta góreczka. Wow. Nie, to tam w oryginale lepiej widać. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Przeszłyśmy 25 kilometrów. Dzisiejszą noc spędziłyśmy w Albergue de Villa Franca del Bierzo. Nocleg kosztował 7 euro. Wieczorem w centrum miasta spotkałyśmy naszą kaminową znajomą z Korei Południowej, Cho Man-suk. To było bardzo miłe spotkanie. Kolację zjadłyśmy w restaurante El Casino. Do picia zamówiłam czerwone wino. Pierwsze danie sałatka z jajecznicą i krewetkami. Drugie danie pstrąg z gryla, kartofle i papryka. Na deser lody z czekoladą. Razem kosztowało 13,50 €. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych przygód. Zapraszam na kolejny odcinek i żegnam się z Wami z moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!